BMW E24 635 CSI. Co my tu mamy? Mamy auto z 1983 roku, ale zobaczcie, jak wygląda. Ten samochód jest w takiej wersji, że już się więcej nie dało do niego domówić, bo takie rzeczy jak wycieraczki reflektorów, komplet spoilerów z M-Technika, który można powiedzieć był dostępny tylko w końcowej fazie produkcji i ten spoiler, który mamy z tyłu, był płaski, nie taki do góry podciągnięty, tylko właśnie płaski. Siedzenia Recaro, klimatyzacja, szyberdach, komputer centralny, zamek i wiele innych rzeczy. Tak, w tym modelu to wszystko było. To auto było, można powiedzieć, w swoim czasie takie najdroższe. Chyba ponad 200 000 marek kosztowało, więc jak to kiedyś przeliczałem, no to teraz mamy fajny, dobry dom pod Warszawą, taki ze 200 metrów. Więc mamy do czynienia z samochodem, który, jeżeli jest od początku drogi, dobrze wyposażony, to wiecie, co się dzieje z takimi autami? One najczęściej są bardzo dobrze zachowane, dbane. No bo jeżeli pierwszy właściciel zapłacił dużo pieniędzy, żeby mieć za takie auto, no to będąc właścicielem przez kilka lat po prostu dbał o ten samochód. I to się przekłada też na jakość takiego auta. Czyli jeżeli wybieramy samochód faktycznie w nietypowej wersji, w ciekawej, kolorystyka też jest niezła, no to okazuje się, że mamy do czynienia z autem wyjątkowym. Dlaczego o nim tak opowiadam? Podoba mi się i z takimi emocjami, bo dosyć długo tym autem jeździłem. Naprawdę w tej wersji, to co wspomniałem o tym wyposażeniu, z tą skrzynią jeszcze automatyczną, felgi mamy z przodu BBS-a, który jest 8-calowy, z tyłu jest 9-calowy na 17. Po prostu robi tak dobrą przyjemność z jazdy, że to jest niesamowite. Ja to często opowiadam, że ktoś jak wypowiada się na temat jakiegoś samochodu, czy mu się podoba taki czy nie, wiecie co trzeba zrobić? Przejechać się nim. Trzeba tak na dobrą sprawę skupić się na tym, żeby znaleźć auto, które nam się podoba, wsiąść. Jeżeli pozycja kierowcy jest nienaganna, jak ja to nazywam, nic mi nie przeszkadza, nie wiem, czuję ten samochód z przodu i z tyłu, to postarać się takim autem przejechać. Co to daje? Po prostu go czujemy. Efekt jest taki, że wiemy, czy takie auto chcemy kupić, czy chcemy go tylko mieć i go polerować, czy chcemy nim jeździć. Jak wspomniałem, mam długo to auto, naprawdę długo, 20 lat. To potem się okazuje, że już tak go znam, że tak jak wchodząc do domu czuję, nie wiem, czy jego obroty, jazdę, tym cokolwiek tym autem, to tak jak z kobietą, tak? Jej wzrok i od razu wiemy, o co chodzi. I tutaj z autem, jak rano zapalam, od razu wiemy, o co chodzi. Więc BMK 6 z tego okresu, i to jest ważne, że to jest 83 rocznik, to co wspomniałem, bo ona już jest... To jest jedynka, ale z poprawionym zawieszeniem. Nie tak jak te E24 z początku lat 80. czy z końca 70. One miały jeszcze stary typ zawieszenia, po prostu nimi bardziej woziło. A tu to auto, no cóż, już daje takie emocje, że tylko wsiadać i jeździć. I najciekawsza jeszcze jest jedna rzecz. To, co wspomniałem, że kierowca musi wsiąść do takiego auta i poczuć, że jest w nim dobrze, to zobaczcie, co tutaj mamy. Nie mamy ramki, tak? Mamy duże drzwi, bezramkowe, coś, co każdemu z nas się podoba, że to jest takie wyjątkowe w tych autach. No i zobaczcie, jak się do tego auta wsiada, tak na dobrą sprawę. Właśnie te siedzenia Recaro, jak ja to nazywam, ktoś jak ma niezbyt szeroki tyłek, słuchajcie, naprawdę jest pewnie w tym aucie. Naprawdę jest tak, że jak się do niego wsiądzie i położy się w ten sposób ręce i jedzie, to można jechać i jechać. Ja kiedyś do tego auta wsiadłem, zrobiłem naraz chyba tam 350 km i zastanawiałem się właśnie, jak pokonam trasę, gdzie zwykle jeżdżę współczesnym autem tą trasą, a wsiądę do takiego klasyka, który, to co wspomniałem, najlepiej wyposażony, bardzo dobrze jeżdżący i tak dalej. I wiecie co? Okazało się, że właśnie w połączeniu z klimą, z tym silnikiem automatem, ja wsiadłem i było tak, otrzepałem się, zamknąłem drzwi, poszedłem na spotkanie. Naprawdę było to cudowne przeżycie jechać tym. Już nie wspomnę o tym, że jeżeli jadę i autostradą jadę 140 tym autem i ludzie, którzy albo mnie mijają, albo zatrzymują się w połowie i zastanawiają się, no dobra, widać, że to auto jest z lat 80. Jak to możliwe, że on jedzie tak jak każde inne współczesne auto? Nic się nie dzieje, wygodnie, prawda? Tak też machali, jakby dziękowali za to, że mogli po prostu go sobie na drodze obejrzeć. Więc serdecznie zapraszam do obejrzenia tego samochodu, przejechania się nim
No i cóż, kupienia. Tak, żeby ktoś mógł poczuć to auto przez najbliższe, na przykład 20 lat, tak jak ja to zrobiłem. Dlaczego ten samochód warto kupić? Słuchajcie, to jest tak, że jeżeli chodzi o auta zabytkowe, jeżeli nawet chodzi o mnie, muszą spełniać kilka wymagań. Jeżeli mam to auto mieć dłużej, no to mówiąc wprost, mając 4-osobową rodzinę, myślę sobie, co zrobić, żebyśmy pojechali dalej. I najczęściej coupe, które kupujemy, różne, nie spełniają tego wymagania, czyli 4-osobowa rodzina, nie mieści się, jest za ciasno, nie wiem, niewygodnie, walizek nie ma gdzie zapakować. I w tym momencie co robimy? No, szukamy następnego auta zabytkowego, najczęściej jest to limuzyna, żeby się gdzieś nim poruszać po Polsce, za granicą. Ale to auto już spełnia te wymagania. Dlaczego? Jeżeli chodzi o kierowcę, pasażera, jest wygodnie. Naprawdę siedzenie na tych fotelach to jest czysta przyjemność. Jeżeli chodzi o komfort, to co wspomniałem, to auto ma klimatyzację, ma szyberdach, czyli po prostu sobie robimy co chcemy. Ale dzieci, jeżeli mamy, i to nawet takie i od takich mniejszych i większych, to jeżeli zwrócicie uwagę, to z tyłu siedzenia w tym aucie są tak zrobione, że to już nie potrzeba fotelików. Te dzieciaki już mają wygodnie, bo one są po prostu tak wyprofilowane pod dziecko, zapina się pasy, że jemu jest wygodnie. Sam wiem, bo parę razy ze swoimi chłopcami, jak gdzieś pojechałem innym autem, daleko jeszcze, kiedy dojedziemy, niewygodnie, gorąco. A jak wsiadałem do tej BM-ki, to efekt był taki, że dzieciaki rozglądały się i były zadowolone, co się dookoła dzieje. To tylko właśnie świadczy o tym, jak wygodne to auto jest i z przodu, i z tyłu. Ale ja pokażę jeszcze jedną najważniejszą rzecz. No bo tak, zapakowaliśmy się do środka. Wiemy, że to auto jest wygodne w środku. Ale zobaczcie, jaki to ma bagażnik. Ja i tak tutaj wrzuciłem subwoofer, więc de facto ten bagażnik jest głębszy. Jest oczywiście tak zrobione, że można go sobie wyjąć i powiększyć. Ale jeżeli byśmy chcieli, to dwie duże walizki w ten sposób i następnie jeszcze na środek, nie wiem, kosmetyczka jakaś mniejsza, spokojnie się tutaj zamyka. Więc jakie mamy auto? Mamy zabytkowe, w automacie, z fajnym silnikiem, wygodne w środku i z zapakowanym bagażnikiem. Możemy jechać spokojnie 300 km i więcej i naprawdę będzie wygodnie. Co do jeszcze takiego prowadzenia tego auta, to jeszcze bym wspomniał o tych felgach, bo to są BBS-y i z przodu są na 17 i z przodu są 8-calowe, z tyłu są 9-calowe. To widać i jednocześnie jak się jedzie tym autem, to faktycznie jest tak, że ono jest tak stabilne do prowadzenia, tak się wygodnie prowadzi, że faktycznie można powiedzieć, że się spina tą kierownicę w ten sposób, nic nie trzęsie, jedziemy autostradową prędkością 140. Jest po prostu przyjemnie, wygodnie. Więc ta BMK E24, myślę, że jak na początku weszła, to dużo klientów było zadowolonych, spełniło ich wymagania i do dnia dzisiejszego tak jest.